Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W tym materiale pokażę Wam, jak wykonać prosty system questów przy pomocy widgetu. Po pierwsze, co musimy zrobić, to stworzyć nasz widget. Dajemy User Interface, Widget Blueprint, User Widget i wtedy pojawi nam się taki widget, ja go już tutaj stworzyłem. Więc co musimy dodać, to musimy dodać kanwę. Możemy opcjonalnie dodać jakiś tekst, który będzie nam mówił, co się tutaj będzie wyświetlało. Nie musimy oczywiście. Dajemy też scale boxa, w którym umieszczamy tekst, który tutaj się pojawia. W tym momencie scale box będzie miał za zadanie tak jakby trzymać w ryzach ten tekst, że jeżeli dojdzie tutaj, to on się zawinie i będzie się zawijał coraz niżej, jeżeli tekst ten będzie zbyt długi. I żeby to zadziałało, to ustawiamy sobie stretch direction down only. W momencie, kiedy dojdzie do tej ściany, będzie przewijać w dół. I teraz, kiedy mamy ten tekst, który jest wrzucony właśnie do środka, pamiętajcie, że musi być w środek scaleboxa wrzucony, możemy sobie go tutaj nazwać jakoś i musi być zaznaczony jako variable. Wtedy da nam możliwość znajdywania tak jakby jej jako funkcji dostępnych tutaj właśnie jako zmienne. I teraz, żeby to zadziałało, to szukamy sobie w naszym blueprincie naszej postaci, czy pierwszo, czy trzecioosobowej, event begin play. I teraz musimy na początku gry stworzyć ten widget, więc go tworzymy, promujemy do zmiennej, nazwijmy sobie go mission widget i dajmy go add to viewport, żeby nam się pojawił przy starcie gry. Teraz jak dam start, to on się pojawi, ale nic tu się nie dzieje, ponieważ nie mam żadnych funkcji ustawionych do zmiany naszego tekstu. Więc co trzeba zrobić? W naszym blueprincie naszej postaci tworzymy sobie funkcję. Możemy ją nazwać jako mission update albo jakkolwiek chcecie. Teraz dodajemy sobie zmienną. Ta zmienna to będzie mission jako misja i ta misja po prostu nam się będzie zmieniać, ale musicie pamiętać o tym, żeby tu był string. I teraz ustawiamy set mission, czyli jak ta funkcja się użyje, ustawi nam misję. Wpisujemy string text i dodajemy tu tekst string. I teraz dajemy set text, tekst. I to jest jako widget do tekstu. Teraz to będzie wpływać na zmianę tekstu, a to będzie nasz target, czyli nasz widget, który chce, czyli ten mission widget, a konkretnie ta zmienna current mission widget właśnie stąd. I teraz mam stworzoną funkcję, która będzie zmieniać nasz tekst widgetu. OK, ale jak sprawić, żeby to działało wszystko, żeby to się zmieniało? Mam tutaj właśnie trigger boxa, żeby oddziaływał bezpośrednio na mapie. Mam też blueprint, którym zrobimy funkcję w blueprincie, który oddziała na nasz widget misji. Klikamy sobie tutaj na nasz trigger boxa, otwieramy level blueprint, klikamy prawym, dajemy event, kolizję do naszego trigger boxa, czyli jeżeli przejdę przez trigger boxa, dajemy cast to third person, zawsze kastujemy do postaci, w której stworzyliśmy nasz blueprint. Teraz musimy przywołać nasz charakter, referencję naszego charakteru i teraz wywołujemy naszą funkcję, czyli mission update. To jest nasz target. Jako trzecioosobowa postać będziemy wywołać funkcję mission update. Teraz dodamy sobie tutaj zmienną do misji i musi być tutaj string. Teraz tutaj będziemy zmieniać. Dopóki nie damy compile po stworzeniu tej zmiennej, tutaj nie pojawi nam się default value. Tutaj będziemy zmieniać tekst. Ja sobie dam zadanie podnieść cube'a. Więc jeżeli przejdę tu, dostanę zadanie podnieść cube'a. Więc teraz zróbmy, żeby podnieść cube'a. Ja tutaj mam pusty blueprint, ale mam interfejs wgrany, więc to jest moje E do użycia.
I tutaj też robimy do naszego, przepraszam, nie to, do naszego charakteru. Znowu przywołujemy referencje, znowu dajemy mission, update. Tak. Tutaj znowu dodajemy zmienną jako string. Dajemy tutaj. Widzicie? Teraz klikam, nic się nie pojawiło. Please compile the blueprint. Compile i teraz się pojawiło. OK. I teraz zróbmy tak, że go zniszczymy po podniesieniu. Dajemy play, mamy hello, przechodzę przez boxa, mamy pickup cube, podchodzę do boxa, klikam E, mamy thanks i box znika. Ale co się wydarzy, kiedy obrócimy na przykład nasze funkcje? To zadziała w tej funkcji. Ale jeżeli zrobimy tak, to nasze funkcje, ta i ta, są wywołane w tym samym czasie, więc powinno zadziałać. Jeżeli zrobimy delay, to już nie zadziała. Po pierwsze zniszczymy aktor, a później wywołamy funkcję, gdzie już aktora nie będzie, więc gra nam tego nie zaliczy. Popatrzcie. Zniszczył się cube, ale nie wywołało funkcji zmiany zadania. Jak tego uniknąć? Najprostszym sposobem jest nie używanie destroy actor, tylko set hidden in game. I w tym momencie co chcemy ukryć? No chcemy ukryć naszego cube'a. Zdajemy new hidden, gdzie nowe ukrycie, zapisujemy, podchodzimy. Cube się ukrył, ale nie został zniszczony. Po prostu jest niewidoczny na naszej planszy. On dalej jest w grze, dalej jest w plikach gry, wszystko jest OK, ale jest po prostu niewidoczny. OK, moi drodzy, mam nadzieję, że ten filmik pozwoli Wam stworzyć swoje podstawowe questy. On oczywiście bardziej skupia się na questie pojedynczym, czyli od questa do questa. Nie jest stworzony do gier, nie wiem, MMO, żeby robić całą listę questów czy gry RPG. To on do tego nie służy. To jest podstawowy system questów do tworzenia po prostu questa od jednego do drugiego. OK, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że pomogłem i trzymajcie się. Do następnego. Hejka. Cześć.